Dzień dobry. Dzisiaj jest poważny temat. Bardzo poważny temat, ale przede wszystkim temat, o który wy prosiliście w komentarzach, więc jak widzicie spełniam te prośby, więc jeżeli macie jakiekolwiek kolejne prośby o jakiś temat, na który powinienem opowiedzieć, to koniecznie dajcie znać w komentarzu. A wszystko zaczęło się od tego, że pod odcinkami o Nokii i Sony padło bardzo ciekawe pytanie, czy Apple może upaść? Muszę przyznać, że nigdy się nad tym nie zastanawiałem, bo nawet nie przeszło mi przez myśl, że najwyżej wyceniana firma na świecie pewnego dnia może po prostu przestać istnieć. Ale jak tak w zasadzie się na chwilę nad tym zastanowiłem, no to dlaczego nie? Każda firma może przestać istnieć. Wszystko może przestać istnieć, jeśli tylko zajdą odpowiednie okoliczności. I nie mówię tutaj tylko o wojnie atomowej, ale generalnie zawsze jakieś błędy mogą się wydarzyć. No bo chociażby spójrzmy na to, że są przykłady takich firm jak chociażby IKEA. Cały czas prywatna firma, która nie jest w żaden sposób publiczna, nie ma żadnych konkretnych inwestorów, żaden fundusz nad tym nie sprawuje pieczy. I mimo, że właściciel IKEA już zmarł, to w taki sposób sobie wszystko ułożył, że ta firma dalej jest prywatna, dalej działa, dalej się rozwija, dalej odnosi sukcesy. Jest to jedna z najbardziej znanych firm na świecie, może nie w tym kontekście jak Apple, ale jednak w każdym kraju, czy to są Chiny, czy to są Stany, czy to jest Polska, bardzo dużo osób kupuje meble z IKEA, jak to się mówi poprawnie, nie z IKEA. Natomiast czy Tim Cook tak sobie ułożył tę firmę, tak jak Steve Jobs, że miał tego kolejnego orędownika, jakim był Tim Cook, który przejął i sprawił, że ta firma zaczęła się rozwijać? Oczywiście, czy zaczęła się rozwijać w tym kierunku, w jakim byśmy chcieli i w jakim Steve Jobs by chciał, to jest dyskusja na inną okoliczność i na inną okazję. Natomiast czy Tim Cook jest przygotowany na to, że kiedy kiedyś zdarzyłoby mu się odejść, to firma dalej by działała odpowiednio i by nie upadła? Tego nie wiem. Ale mogę pewne hipotezy postawić i mogę pewne analizy tutaj po prostu uskuteczniać, więc jeśli Apple miałoby upaść, to co musi się takiego wydarzyć oraz czy w ogóle ta firma w jakiś sposób zmierza ku temu upadkowi i jakie fakty są dosyć przewrotne, jeżeli właśnie chodzi o Apple i być może o to, że nie mają aż takich sukcesów, przynajmniej na dzień dzisiejszy, jakie jeszcze mieli do niedawna. Tego dowiesz się z dzisiejszego odcinka. A technozagadka na dziś brzmi następująco. Zastanów się i napisz w komentarzu, przez co głównie Apple prawie zbankrutowało w latach 90. No bo tak, być może tego nie wiesz, być może to wiesz, ale Apple prawie że przestało istnieć i to już sporo czasu temu. A później trochę się odbudowali, no i dzisiaj są mega potężni. Odpowiedź pod filmem, ale najpierw spróbuj zgadnąć. Strategia firmy Apple od lat była bardzo podobna, czyli wziąć rozwiązania, które już są dostępne na rynku, często są bardzo dobrze znane, rozwiązania, które zostały przez wiele firm stworzone i były w jakiś sposób innowacyjne, no i zrobić z nich produkt Apple'owy, produkt, który będą chcieli ludzie, produkt, który będzie się albo dało kochać, albo nienawidzić, no i generalnie ulepszyć pewne schematy i stworzyć po prostu coś innego. No i taka jest generalnie strategia, tak było w przypadku komputerów Apple, tak było w przypadku iPodów, tak było w przypadku iPhone'a, Apple Watcha, AirPodsów, usługi na subskrypcję, które Apple oferuje i tak dalej, tego wszystkiego można mnożyć. Schemat jest podobny. Produkty Apple można krytykować, ale absolutnie niepodważalne jest to, że w Apple pracują geniusze, bo żadna firma nie imponuje mi czy wielu innym osobom tak bardzo jak Apple pod względem realizacji swoich przebiegłych strategii i maksymalizacji zysku. No oczywiście wiadomo, że w momencie, kiedy weszły kwestie inwestorskie, kiedy Apple miało cały czas rosnąć na giełdzie, no to wszystko nabrało jeszcze nowego rozpędu. Ale jednocześnie dzięki temu i przez to, niezależnie na jaki segment, na jaki fragment działalności tej firmy się nie zerknie, to można zauważyć, że wszystko jest doskonale przemyślane. I stosują oni oczywiście techniki, o których wspominałem w jednym z poprzednich odcinków, kiedy mówiłem o tych ciemnych, niemoralnych praktykach wielu korporacji. I również podobne schematy można znaleźć w przypadku firmy z nadgryzionym jabłko w logo. Zobacz, jak sprytnie wyceniane są ich urządzenia, tak abyś za każdym razem miał powód, żeby dopłacić do droższej
wersji. Wiadomo, iPhone, iPhone Pro, iPhone Pro Max, MacBook, MacBook Air, MacBook Pro i tak dalej. Albo też w jaki genialny sposób są utrudniane naprawy ich urządzeń tylko po to, by bardziej opłacało się kupić nowy model, a nie naprawiać stary. Ostatnio Bartek, nasz technostrefowy Bartek, którego serdecznie z tego miejsca pozdrawiam, znany wam jako Rapid, naprawiał swojego MacBooka z procesorem M1, czyli nie aż tak starego i zapłacił za tę naprawę, uwaga, 1200 zł. Czyli generalnie bardzo duży procent kwoty wartości tego, aktualnej wartości tego komputera. A problem był prosty, po prostu zalał MacBooka. Nie można też zapomnieć o przegenialnym marketingu zakrawającym wręcz o inżynierię społeczną i czasami demoralizującą inżynierię. O tym akurat mówiłem w odcinku Nie masz iPhone'a, będziesz singlem i tam zachęcam zajrzeć. Ale nawiązując do tego, co powiedziałem na samym wstępie. Najważniejszym czynnikiem sukcesu Apple jest to, że nigdy nie zaprezentowali prawdziwie innowacyjnego produktu. Nigdy nie zrobili nic, czego jeszcze nie było. No może oprócz iPhone'a, chociaż i tutaj należy się kłócić, że również rozwiązania podobne do iPhone'ów, czy będące prekursorem iPhone'a były wcześniej dostępne, ale faktycznie rewolucja smartfonowa zaczęła się na dobre po premierze iPhone'a. Ale znowu, koncepcja tego urządzenia nie była nowa. Więc skoro nigdy nie zaprezentowali żadnego w pełni innowacyjnego produktu, to jak taka firma może być tak duża, że jej kapitalizacja jest większa niż cała polska gospodarka, większa niż 40 milionów ludzi? No właśnie, to jest świetne pytanie. Niezależnie czy weźmiesz komputery osobiste, odtwarzacze MP3, smartfony z dotykowym ekranem czy bezprzewodowe słuchawki, to zawsze ktoś był przed nimi. Jednakże te nowe urządzenia zazwyczaj były miernie wykonane i nieprzemyślane, no bo były to zazwyczaj pierwsze generacje tych wszystkich urządzeń, jeśli chodzi o dane kategorie produktowe. Apple po prostu to wykorzystało i tak naprawdę kopiowało cudze pomysły czy cudze innowacje, dodawali do tego swoje 5 groszy w postaci bardziej intuicyjnej obsługi, ładniejszego designu, czy chociażby trafnego marketingu w postaci tego jabłkowego logo i całej historii obudowanej wokół tego. No i się to sprzedawało. Sprzedawało się to zazwyczaj lepiej niż te prekursory, pierwotne urządzenia, co oczywiście jest też w pewien sposób porażką tych wszystkich konkurencyjnych produktów i marek, ponieważ oznacza to, że oni coś zrobili, ale zrobili to źle, a ktoś wziął ten pomysł, przerobił go i zrobił to lepiej. No to jest właśnie ten geniusz firmy Apple. A ostatnim przykładem właśnie na tę strategię są chociażby gogle Apple Vision Pro, które również nie są niczym nowym, ale wydało je Apple i nagle wszyscy zaczęli o goglach w rozszerzonej rzeczywistości, czy wirtualnej, czy mixed reality, poprawnie jak to się mówi, zaczęli po prostu o tym mówić i nagrywać filmy i w ogóle się tym ekscytować. A wcześniej takie gogle były i tak naprawdę są od jakiegoś czasu już chociażby gogle Meta, które mają generalnie takie same funkcje jak Apple Vision Pro, ale aż tak dużo się o nich nie mówi, mimo że są tańsze i bardziej dostępne. Ale nic nie trwa wiecznie i nikt nie jest nieomylny, więc istnieje szansa, że Apple upadnie. I co ciekawe, właśnie dzisiaj jest ona nasilona, ta szansa, jak nigdy dotąd. Już tłumaczę dlaczego. Technologia od czasu do czasu przechodzi ogromne rewolucje. Na przykład przejście z silników parowych na spalinowe, z listów na pocztę elektroniczną, z komórek na smartfony i tak dalej. Robotyzacja, komputeryzacja, cyfryzacja, to wszystko, co tak naprawdę dzieje się i cały czas jesteśmy w trakcie wielu tych rewolucji. No i to właśnie w trakcie tych rewolucji najwięcej firm technologicznych przechodzi próbę. Czy są odpowiednio przygotowane na zastąpienie starych technologii tymi nowymi, no i czy generalnie są w stanie nadążyć. Tak na przykład jak była rewolucja w social mediach i my zaczęliśmy robić te pionowe filmy na TikToka i tak dalej, większość osób tego nie robiło, no i jakby przyniosło nam to efekty, bo byliśmy na to w pewien sposób przygotowani, chcieliśmy z tego skorzystać i braliśmy w tym udział. A na przykład Nokia upadła przez to, że nie była przygotowana na rewolucję smartfonową. No i Apple w tym wszystkim nie jest w żaden sposób wyjątkowe i nie ma żadnego immunitetu na to zjawisko tych rewolucji i im także grozi poważne ryzyko upadku w takiej właśnie sytuacji. A tak się składa, że dzisiaj jesteśmy na początku rewolucji, w której główną rolę gra sztuczna inteligencja i wygląda na to, że Apple nie jest do końca przygotowany. Tak naprawdę wydaje mi się, że Apple Intelligence, które dosłownie przed chwilą miało premierę, taka gra słów, Apple AI, zostało przede wszystkim zaprezentowane za późno, ale do tego się przyzwyczailiśmy, że Apple prezentuje pewne rozwiązania dużo później, niż one jakby rynkowo są już dostępne, używane i wykorzystywane przez innych producentów i w innych produktach. Jednak
Wydaje mi się, że to, co zaprezentowali, nie było tym, na co wszyscy czekali i że wiele firm może po prostu Apple'owi w tym aspekcie odskoczyć i że wiele rzeczy może się po prostu po drodze wysypać. Choćby sam Elon Musk powiedział, że to, że Apple planuje zintegrować swój system iOS, system iPhone'owy z czatem GPT, jest bardzo niebezpieczne i on jakby wyraża duże zaniepokojenie właśnie tym faktem. I ja generalnie potwierdzam, że faktycznie tak jest. Apple mówi o prywatności, jednocześnie o wykorzystaniu personalnego, osobistego kontekstu w tej sztucznej inteligencji, a to moim zdaniem bezpieczne w ogóle nie jest, co potwierdzało już wiele sytuacji w przeszłości i co potwierdza też to, że generalnie Apple nie do końca ma przeciwwskazania albo nie do końca ma uprzedzenia co do tego, żeby dzielić się pewnymi prywatnymi danymi swoich użytkowników z innymi podmiotami, chociażby z organami ścigania, ale nie tylko. Niedawno Apple poinformowało świat o tym, że opracowują swój model językowy, który ma prześcignąć konkurencyjne modele, ale zaraz po tym Google i OpenAI zaprezentowały kolejne modele bijące na głowę to, co Apple miało pokazać. No i tak to oczywiście wygląda, no bo Apple mówiło o takim czacie, z którym można rozmawiać, natomiast Google i OpenAI zaprezentowali model, z którym można rozmawiać w języku naturalnym głosowo, ale też można mu pokazywać okolice, to co robimy, jak wyglądamy za pomocą kamery i również na to może reagować właśnie to oprogramowanie. I zobaczcie, jak przez te ostatnie rok, 2 lata naprawdę bardzo dużo się zmieniło. Być może nie wszyscy są to w stanie sobie wyobrazić i są to w stanie zaobserwować, ale uwierz mi, że ChatGPT zmienił świat nie do poznania i zmienił świat na tyle, że już nabraliśmy nowego, pewnego kierunku w rozwoju. Tu nie chodzi tylko o to, że pozyskiwanie informacji w tym momencie jest łatwiejsze przez Gemini od Google'a czy przez ChatGPT niż wyszukując to wszystko w Google'ach, czy to, że zmieniła się nie do poznania nauka w szkole czy na studiach, pisanie prac, robienie czegokolwiek tak naprawdę dzięki temu, ale jakby to, że ten ChatGPT jest czymś dużo większym niż tylko chatbot, z którym możemy pisać i od którego wyciągać informacje, możemy go implementować, wykorzystywać w naprawdę wielu rzeczach, co pokazują różne wtyczki, różne rozwiązania, które są tworzone na podstawie tego oprogramowania przez wielu innych kreatywnych ludzi. I wiele osób już sobie nie wyobraża swojej pracy czy swojego życia bez właśnie takiego rozwiązania. Więc to, co Apple pokazało, że będzie to w jakiś sposób wykorzystywane w ich telefonach, chociażby do wyszukiwania informacji spośród tych aplikacji, które są już jakby w iPhone'ach używane, jak wiadomości, mail i tak dalej, czy galeria, że możemy sobie powiedzieć, o, zrobiłem zdjęcie czegoś tam, kiedyś tam, ale nie pamiętam, co to jest i może mi to znajdziesz i telefon to zrobi. To jest tylko wierzchołek góry lodowej, a oni jakby na tym się skupiają. Na pewno to będzie jakaś wartość dodana do iPhone'a, ale czy będzie to na tyle konkurencyjne, żeby zwalczyć to albo konkurować z tym, co ChatGPT pokaże za chwilę, albo co Google pokaże za chwilę. Od premiery nowego iPhone'a tak naprawdę ta rewolucja tak bardzo przyspiesza w czasie, że zobaczcie, jak szybko te nowe rzeczy są pokazywane, jak szybko te nowe rzeczy są wprowadzane i jak szybko ludzie się do tego adaptują i z tego korzystają, że Apple może po prostu w pewnym momencie zostać zabitym swoją własną bronią. Tą bronią, czyli tym, że oni pokazują pewne rozwiązania, implementują je po długim czasie w stosunku do konkurencji. Miało to swoje zalety, miało to swoje uzasadnienie, ale w przypadku tej mega szybkiej rewolucji, która nie jest związana z produktem, a jest związana z usługą czy z oprogramowaniem, z którego możemy mieć dostęp z każdego urządzenia, niezależnie od marki, niezależnie czy jest to laptop, smartfon, tablet, czy pewnie telewizor w przyszłości i tak dalej, no to Apple będzie musiało troszeczkę zmienić swoje podejście i zacząć reagować szybciej. Pytanie, czy są na to gotowi. I to wszystko, o czym opowiadam, zbiegło się z faktem, a w zasadzie z 2 faktami. Pierwszy fakt jest taki, że Apple po raz pierwszy od dłuższego czasu, konkretnie od 2016 roku, może nie zanotować wzrostu dochodów czy przychodów w stosunku rok do roku. No i oczywiście to jest informacja zła dla samego Apple'a, w szczególności dla ich inwestorów. Akcje przez takie informacje mogą po prostu spaść, chociaż nie muszą, ale mogą. Po drugie, oczywiście z
Pokazuje to też, że ta firma, która jeszcze niedawno była wyceniana na astronomiczne kwoty i była mowa o tym, że się nie może zatrzymać, że ten rozwój jest absolutnie nieunikniony i że będą jeszcze bardziej potężni i nieosiągalni przez swoją konkurencję, że wcale może tak nie być, że jest to swego rodzaju bańka napompowana. No i trzecia kwestia jest taka, że w jakiś sposób może to wpłynąć negatywnie w ogóle na to, co ta firma będzie sobą reprezentować i co będzie robić w przyszłości, jeżeli chodzi o swoje produkty i usługi. Wynika to z kilku faktów, ale myślę, że tym najbardziej sztandarowym będzie to, że sprzedaż iPhone'ów po prostu spadła, że Apple nie jest już w stanie tylu iPhone'ów sprzedawać, co wcześniej. Raz, że tych, którzy byli przekonani do kupienia iPhone'a, już ich przekonali. Dwa, że wykorzystali już wszystkie praktycznie swoje możliwości, jedną pod naciskiem, czyli wprowadzenie USB-C, żeby przekonać tych nowych klientów tak po prostu bez większego zaangażowania. No i druga kwestia jest taka, że po prostu Apple w tym momencie rozpoczyna naprawdę masową akcję marketingową, bardzo dużo się stara, otwiera się na nowe rozwiązania, wyszukuje nowych możliwości. Apple generalnie zawsze miało mocny marketing, ale nigdy nie miało takiego marketingu, który byłby porównywalny z innymi firmami, chociażby jak Samsung, Xiaomi i tak dalej. A teraz zaczyna robić dokładnie te same rzeczy, które robił Samsung i inni producenci, mimo że wcześniej Apple uważało, że tego robić nie musi. No a teraz okazuje się, że musi zacząć wyrywać tych użytkowników od innych marek i to już nie jest takie proste, ale plus jest dla nich tego taki, że jak ktoś już się przekona do iPhone'a, to ciężko jest go od iPhone'a odwieźć, dlatego że Apple chce, żeby ich użytkownicy mieli bardzo utrudnione zadanie, żeby pozostawić produkty Apple'a. O tym opowiadałem w innym odcinku Technoranka, do którego Cię serdecznie zachęcam, bo tam są naprawdę ciekawe rzeczy również powiedziane. No i jeszcze kolejną kwestią jest Apple Vision Pro, a w zasadzie ich słaba sprzedaż, zupełnie nie taka, jak Apple się spodziewało. To też ma swoje jakby tutaj podstawy. Cena tego produktu i to, że wcale on nie oferuje tyle, co Apple by chciało, żeby oferowało i wielu użytkowników generalnie oprócz tego, że jest to kolejny gadżet, którym mogą się ekscytować, nie znajdą jakichś tam sensownych zastosowań. Mają też tą Meta, okulary VR od Meta, które po prostu oferują w zasadzie to samo, co Apple Vision Pro i to w niższej cenie i przede wszystkim bezprzewodowo, bo Apple nie ma tutaj wbudowanego zasilania, tylko trzeba być cały czas podpiętym do powerbanka takiego ichniejszego. Natomiast w przypadku okularów Meta, Oculus, w zasadzie jak one się nazywają? Meta Quest. Natomiast w przypadku okularów Meta Quest 3 mają wbudowaną baterię, więc możemy to wszystko robić w nich i pracować na nich, grać czy cokolwiek innego bez podpiętego zasilania. To jest duży plus. Także jak widzicie, tych potknięć Apple'a zaczyna się robić coraz więcej, co może, ale nie musi doprowadzić w ostateczności do upadku tej firmy. Techno porada. Czy wiesz, że możesz mieć dostęp do czatu GPT z dostępem do internetu, czyli z informacjami na bieżąco i to zupełnie za darmo? I tych rozwiązań jest całkiem sporo konkurencyjnych do czatu GPT, a mało osób o nich wie. Copilot bazuje na tym samym modelu AI i jest wbudowany w przeglądarkę Microsoft Edge lub aplikacje na smartfony. Możesz robić nim praktycznie to samo, co z czatem GPT, ale też w wygodny sposób zaciągać informacje z sieci, takie jak podsumowanie artykułów tekstowych, dokumentów, prezentacji, czy nawet można tam generować obrazki. Radzi sobie także z tworzeniem bardzo długich tekstów, z czym ta podstawowa wersja czatu GPT ma zazwyczaj problemy. Co prawda Copilot w wersji darmowej ma limity użycia w ciągu dnia, ale jest on na tyle wysoki, że dla takich zastosowań prywatnych ciężko jest go wykorzystać. No jest jeszcze drugi model, czyli Gemini, jak to się czyta poprawnie? Gemini. Model, który został zaprezentowany, działa już, model od Google'a, ale jeszcze nie jest tak oficjalnie prezentowany, nie ma go w wyszukiwarce Google łatwo do znalezienia, ale można sobie wejść właśnie na Gemini, google.com i macie dostęp właśnie do takiego chatbota za darmo, który ma dostęp do internetu, z którym możecie rozmawiać po polsku i po angielsku, który wam pomoże w tłumaczeniu, w znajdowaniu informacji, w podsumowaniu różnych rzeczy, które byście chcieli, żeby podsumował, czy chociażby w czym jeszcze? No w tłumaczeniu, już to mówiłem. No, musicie po prostu sobie wejść i wypróbować to rozwiązanie, bo to jest naprawdę przyszłość. Jeżeli jeszcze nie korzystacie z żadnych rozwiązań chatbotowych AI, to musisz zacząć, ponieważ nie uciekniemy od tego. Po prostu od tego nie uciekniemy.
Tych problemów Apple jest sporo, bo to nie jest tylko to, że sprzedaż iPhone'ów zaczęła spadać, że Apple Vision Pro okazało się takim troszkę niewypałem, ludzie zaczęli je zwracać i też te wyniki sprzedaży nie są takie, jak sobie wyobrażali. To, że asystent głosowy od Apple'a generalnie nie działa w wielu językach, chociażby w polskim. Inne asystenty działają w językach naturalnych, a ChatGPT i inne modele AI pokazały, że tak naprawdę nie jest to już żadne wyzwanie stworzyć asystenta, który odpowiada i wykonuje zadania w języku naturalnym dzięki tym wszystkim właśnie modelom sztucznej inteligencji, więc jeżeli Siri nie będzie po polsku, a najprawdopodobniej nie będzie w tej nowej wersji iOS-a, bo tego nie powiedzieli, no to już oznacza, że Apple przegrało wojnę asystentów głosowych i to już naprawdę po całej linii im odnieśli porażkę w tym aspekcie, ale z drugiej strony, jak wiecie, Apple mocno okopało swoją pozycję, zamykając miliony osób w swoim ekosystemie, no i ciężko jest po prostu z tych sideł ekosystemu ciężko jest się po prostu wydostać. Także odpowiadając na pytanie zadane na samym początku, tak, oczywiście Apple może upaść, ale na 99% się to nie wydarzy w najbliższym czasie. Potrzebna jest tutaj naprawdę jeszcze jakaś większa rewolucja, ale być może ta rewolucja, która właśnie teraz się rozpoczęła i w trakcie której jesteśmy, czyli rewolucja AI, jeżeli Apple odpowiednio tego nie rozegra i nie nadgoni wszystkich innych konkurencyjnych rozwiązań, no to może być to pierwszy gwóźdź do trumny albo do poważnych zmian w gigancie z Cupertino. Technozadanie na dziś to zastanów się i daj znać w komentarzu, co najbardziej wkurza Cię w Apple jako firmie albo w jakimś urządzeniu od tej marki. Może natkniesz mnie do nagrania kolejnego odcinka, także nie pozostaw na czymś, co Cię irytuje z suchej nitki. I to by było na tyle w tym odcinku. Życzę Tobie miłego dnia, do zobaczenia, do usłyszenia, trzymaj się, pa pa!